Cześć, jestem Ania i dzisiaj porozmawiamy o czasach w języku polskim. Czasy w języku polskim to taki fenomen gramatyczny, że kiedy zapytacie Polaków, ile jest czasów w języku polskim, to Polacy powiedzą Wam prawdopodobnie, że ile? 3. Tak powiedzą Polacy. Ale czy mają rację? Wy, ucząc się polskiego, wiecie, że jest ich troszkę więcej. Zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście mamy, tak jak zazwyczaj mówią Polacy, 3 czasy takie jak przeszły. Przeszły to, co było, co przeszło. Czas teraźniejszy, bo jest to teraz, teraźniejszy teraz. I czas przyszły, to jest coś, co przyjdzie. I już na samym początku możemy sobie pomyśleć, o, przeszły, przyszły, jak to zapamiętać? To jest to samo, przeszły, przyszły, ale możemy to zapamiętać bardzo łatwo. Pomyślmy o polskim alfabecie. Mamy litery A, B, C, D, E. E jest bardzo szybko, jest na początku alfabetu. Kiedy pomyślimy, gdzie jest Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, daleko, daleko, daleko jest Y, a więc to jest w przyszłości. Możemy tak właśnie myśleć. Przeszły, bo już było. Przyszły, dopiero będzie. Alfabet E daleko gdzieś za nami, przed nami. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o tym, jak wyglądają czasy w języku polskim. Mamy 3 czasy, ale mamy czasowniki w 2 parach, w tak zwanych parach aspektowych. Czasowniki niedokonane, to znaczy imperfektywne, imperfekt, i czasowniki dokonane, to znaczy perfekt, czasowniki perfektywne. O tym, kiedy używamy czasowników niedokonanych, a kiedy czasowników dokonanych, mamy oddzielny film i zapraszamy do obejrzenia. A teraz zobaczmy czasy w 2 formach. W czasie przeszłym mamy parę robić, zrobić i w czasie przeszłym wygląda to tak. Robiłam obiad, robiłem obiad, on robił obiad, robiliśmy obiad, robiłyśmy obiad, robiliście obiad i tak dalej. A więc wiemy, że w przeszłości był taki proces. Robiłam obiad. Jeżeli był efekt moich starań i obiad był zrobiony, skończona akcja, to powiem zrobiłam obiad, zrobiłem obiad, zrobiliśmy obiad, zrobiliście obiad. Ważne jest, że w czasie przeszłym mamy ten element eł, robiłam, robiłeś, robiło, robiłyśmy, tylko w męskoosobowym jest l, w 2 formach, plus końcówka i zmienia nam się tylko to, czy jest tutaj prefiks, jak w przypadku zrobiłam, czy czasownik jest dokonany, czy niedokonany. A więc już tutaj mamy 2 czasy przeszłe. Czas przeszły niedokonany i czas przeszły dokonany. Przejdźmy do teraz, do czasu teraźniejszego. Jeżeli teraz mam proces, w którym coś robię, tutaj robię obiad, to czy to może być już dokonane, skończone? No właśnie, jeżeli robię to teraz, to może to być tylko niedokonane. W czasie teraźniejszym nie ma czasowników dokonanych. Nie ma czasowników dokonanych. Tutaj możemy mieć różne końcówki. Ja robię, ale ja czytam, ja tańczę, ja wiem. Różne końcówki, ale wszystkie są w czasie teraźniejszym. Przejdźmy do czasu przyszłego. To czasami jest bardzo trudne, że Polacy wiedzą, że w przyszłości coś na pewno zrobią, coś się dokona. Przyszłość dopiero będzie, ale my już wiemy, że zrobimy to na pewno. A więc, kiedy powiem będę robić albo będę robiła, obie formy są bardzo dobre, będę robiła obiad, to co to znaczy? To znaczy, że mam na przyszłość taki plan, mam dobrą intencję, żeby robić obiad. Ale czy go zrobię? To zdanie nam tego nie mówi. A więc w czasie przyszłym niedokonanym
mamy zawsze formę będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą plus czasownik w bezokoliczniku lub czasie przeszłym, ale niedokonany. Będę plus czasownik niedokonany. Natomiast w czasie przyszłym, dokonanym, kiedy wiem, że na 100% zrobię obiad, to nie jest tylko moja intencja. Ja mam taki plan, obiad będzie. Wtedy, proszę zobaczyć, biorę tę formę czasu teraźniejszego tutaj, ale z prefiksem czasownika dokonanego. A więc zrobię obiad mówi o przyszłości i o tym, że obiad na 100% będzie zrobiony. A więc podsumujmy. Mamy czasowniki niedokonane i dokonane. Oba możemy odmieniać w czasie przeszłym. W czasie teraźniejszym tylko czasownik niedokonany. W czasie przyszłym znowu i czasownik niedokonany, i czasownik dokonany perfektywny. A więc w języku polskim mamy 5 czasów. Dziękuję i do zobaczenia niedługo. Pa!